takich piórkówek, rozplenic drobnych. Nie przycinam szybko. One są bardzo dekoracyjne. Nawet takie suche pędy dodają takiej lekkości rabacie, ale nie przycinam ze względu na to, że mogą być jeszcze mrozy. Piórkówka, rozplenica o dużo większych, grubszych tych liściach i ona po niej nie widać, żeby ona dobrze znosiła takie opady śniegu. Magnolia, Susan. No, takie płożące te gałęzie, one z wiekiem tak się przyginają do ziemi i coraz bardziej to wygląda dekoracyjnie. I teraz zimą widać to bardziej niż jak się przykryje liśćmi. Jak na przykład drobny śnieżek przysypie takie pędy, to też jest uwidoczniona struktura tego drzewa i naprawdę bardzo dekoracyjny. Przyszedł czas na obcięcie powojnika, takiego bylinowego. Jego co roku przycinam, raz krócej, raz wyżej, raz niżej. Natomiast to już taki czas dobry do przycięcia. Wygląda suchy, ale już ma pąki. Można zobaczyć, że on już ma pąki. O, tutaj. Wydaje się suchy, tak jak każdy powojnik, ale w środku żyje. Nawet gdybyśmy go przycięli nawet na samym dole, to i tak by wyszedł. Natomiast są już grube i mi po prostu szkoda, no bo naprawdę są takie mocne te pędy. Po prostu, jeżeli wyżej przytniemy, on wyżej też będzie puszczał kwiaty. Nawet ten się wzmocni, jak on jest tak przecinany. Te pędy robią masywniejsze. Tak. One wyglądają tak, jakby były suche, ale to nic bardziej mylnego. Mniej więcej tak przycięłam. Może tu jeszcze troszeczkę. O, trochę skrócę, ale nie za dużo. Tak mniej więcej na tą wysokość. Kiedyś próbowałam przycinać niżej, też ok, a teraz wyżej, żeby po prostu miało większy dostęp do światła, bo tu już rośnie tuja, sama sobie wyrosła i poprowadzę ją troszeczkę wyżej, tę roślinkę. I teraz już tu wymiotę liście. I potem można będzie nasypać na wiosnę nowej ziemi obok, kompostu, tak, żeby odżywić trochę roślinę.
chodzi o prześwietlenie tego krzewu, tak żeby te pędy, kwiatostany były dużo większe, żeby docierało do nich światło. Tu jest dosyć duży półcień. O, w ten sposób. Nie to, że co roku przycinam, ale warto. W ogóle zastanawiam się, czy to nie gałąź tą nie wyciąć całą, ale zostawię tylko dlatego, żeby później zrobić rozłogi do ziemi, przygiąć i zrobić takie rozmnażanie przez rozłogi. Więc tutaj takie słabsze wszystkie, które są już, które tylko powodują zacienianie. Tu takie, tu tą gałąź zostawiłam, tak, bo ona jest bardzo blisko ziemi, więc nie będzie trudno ją przygiąć, przysypać ziemią i w ten sposób mieć nową odnóżkę. Tu już zaczyna, widać, że ona jest trochę prześwietlona. Jeszcze kontynuuję. Tak, bo one za gęsto. Wtedy tylko liście, ale kwiatów niestety nie ma. I tak może być prześwietlona. A mniej więcej. No właściwie tyle wycięłam. I ona jest, widać, że prześwietlona. Będzie dochodzić więcej słońca, przez co wytworzą się też większe kwiaty. No oczywiście nie można zapominać o nawożeniu, czyli przysypać dobrej ziemi pełnej wartości, nawozu do hortensji. Jeszcze w środku wyczyszczę liście, dlatego że tutaj sobie będą chodziły ślimaczki, więc ja im po prostu zabiorę trochę tego materiału liściowego, żeby nie mogły się schować.